Lekcja 1. Planowanie spotkania. Brzmi pysznie. O której godzinie pójdziemy na kolację? Może spotkamy się o 19:00? Pasuje ci to? Tak, to idealne. Daje nam wystarczająco dużo czasu na relaks przed wyjściem. Świetnie. Nie mogę się doczekać, żeby wypróbować tę nową restaurację, o której rozmawialiśmy. Ja też. Słyszałem same dobre rzeczy o ich menu. Będzie fajnie wspólnie przeżyć coś nowego. Zdecydowanie. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca do jedzenia. Zawsze jest lepiej, gdy dzielisz te przeżycia z kimś wyjątkowym. Zgadzam się w zupełności. Koniecznie zróbmy kilka zdjęć, jak już tam będziemy. Lekcja 2. Pokonywanie smutku. Smutek nikomu nie służy. Ważne jest, abyśmy znaleźli sposoby, żeby podnieść się na duchu. Całkowicie się zgadzam. Nie ma sensu uzalać się nad sobą, bo to tylko przedłuża negatywność. Dokładnie. Kupienie się na pozytywach może naprawdę pomóc zmienić nasze nastawienie. Tak, chodzi o znalezienie rzeczy, które przynoszą nam radość i spełnienie. A czasami oznacza to zwrócenie się o wsparcie do przyjaciół. Zdecydowanie. Rozmowa o naszych uczuciach może odciażyć nas od ciężaru, który dźwigamy. Ponadto, angażując się w czynności, które lubimy, możemy skierować naszą energię w stronę czegoś konstruktywnego. Tak, zróbmy coś, co sprawia nam przyjemność. Bardzo bym chciał. Ważne jest, żeby stworzyć dla siebie nawzajem wspierające środowisko. Lekcja 3. Radzenie sobie z nekaniem. Nękanie seksualne to forma zastraszania i nadużywania władzy, która powoduje duży stres u wielu pracowników w miejscu pracy. Tak, to poważny problem, który może mieć długotrwałe skutki dla jednostek i środowiska pracy. Zdecydowanie. Firmy muszą koniecznie ustanowić jasne zasady dotyczące przeciwdziałania nękaniu. Tworzenie kultury szacunku i wsparcia jest kluczowe dla dobrego samopoczucia wszystkich. Dokładnie. Pracownicy muszą czuć się bezpiecznie i mieć możliwość zabierania głosu. Tak, szkolenia mogą pomóc w podniesieniu świadomości i promowaniu zrozumienia wśród personelu. Razem możemy zabiegać o zdrowsze miejsce pracy, otwarcie poruszając te kwestie. Zdecydowanie. Ważne jest, aby stworzyć środowisko, w którym każdy czuje się doceniany i szanowany. Kontynuujmy te rozmowy i wspierajmy tych, którzy tego potrzebują. Lekcja 4. Poruszanie się w transporcie publicznym. Tak, automatycznie głos zapowiada każdy przystanek, więc na pewno nie przegapisz swojego, co jest niezwykle pomocne. To fantastyczne. Dzięki temu podróżowanie komunikacja miejska jest o wiele łatwiejsze, prawda? Zdecydowanie. To świetna atrakcja, zwłaszcza dla turystów, którzy mogą nie znać tego regionu. Zgadzam się. To eliminuje sporo stresu związanego z zastanawianiem się, gdzie wysiąść. Ponadto pozwala ci się zrelaksować i cieszyć jazda, nie martwiąc się nieustannie. Dokładnie. Uwielbiam patrzeć przez okno i podziwiać widoki. A jeśli zdarzy się, że przegapisz swój przystanek, możesz po prostu wysiąść na następnym i poczekać na następny autobus. To prawda.
Chodzi o to, aby doświadczenie było jak najprzyjemniejsze dla wszystkich. Pamiętajcie o korzystaniu z komunikacji miejskiej, kiedy wspólnie zwiedzamy miasto. Lekcja 5. Plany parków przyrodniczych. Brzmi wspaniale. Gdzie powinniśmy się wybrać na wycieczkę? A może odwiedzisz lokalny park przyrodniczy? To piękne miejsce, w którym można cieszyć się świeżym powietrzem. Uwielbiam ten pomysł. Świeże powietrze i natura zawsze poprawiają mi humor. Dokładnie. Poza tym jest mnóstwo szlaków do spacerów i zwiedzania. A może nawet uda nam się spotkać po drodze miejscowe dzikie zwierzęta. Tak, zawsze ekscytujące jest oglądanie zwierząt w ich naturalnym środowisku. Czy powinniśmy zabrać ze sobą piknik, którym będziemy się cieszyć na miejscu? Zdecydowanie. Piknik uczyniłby ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym. Zaplanujmy naszą wizytę w ten weekend. Nie mogę się doczekać, aż przeżyjemy ja razem. Lekcja 6. Udogodnienia w pokoju. Rozumiem, że w pokoju jest lodówka, ale przepraszam za niedogodności, jeśli nie będzie działać prawidłowo. Dziękuję za informację. Lodówka może być naprawdę przydatna, zwłaszcza do przechowywania przekąsek i napojów w lodze. Tak, jest to niezbędne dla zapewnienia nam bardziej komfortowego pobytu, prawda? Zdecydowanie. Zimne napoje pod ręką to miły gest, zwłaszcza po długim dniu. Jeśli wystąpi jakiś problem, mogę pomóc go rozwiązać lub ewentualnie zapewnić chłodziarkę. Byłoby wspaniale. Doceniam Twoja chęć pomocy. To dla mnie przyjemność. Chcę zapewnić Państwu przyjemny pobyt. Dziękuję. Milo wiedzieć, że personel zwraca uwagę na nasze potrzeby. Upewnimy się, że wszystko jest gotowe, abyśmy mogli cieszyć się czasem spędzonym tutaj. Lekcja 7. Wdrażanie nowych nawyków. To wspaniale! Czy planujesz wprowadzić jakieś inne nawyki do swojej rutyny? Tak, myślę o dodaniu większej ilości ćwiczeń do mojego codziennego harmonogramu. Brzmi jak świetny pomysł. Regularne ćwiczenia mogą naprawdę podnieść poziom energii. Zgadzam się. Poza tym, pomaga poprawić nastrój i ogólne samopoczucie. Dokładnie. O jakich ćwiczeniach myślisz? Zastanawiam się nad połączeniem jogi i joggingu, żeby było ciekawiej. Brzmi jak zrównoważone podejście. Joga może być bardzo relaksująca, a bieganie przyspiesza bicie serca. Tak, i wierzę, że różnorodność sprawi, że będę zmotywowany i zaangażowany. Wspierajmy się nawzajem w naszych podróżach ku dobrej kondycji. Wspólne ćwiczenia mogą być świetna zabawa. Lekcja 8. Poranne rutyny. Jak zaczynasz dzień? Budzi się, rozciągam i robię kawę, żeby zacząć. Brzmi jak orzeźwiający sposób na początek. Zwykle lubię najpierw pomedytować przez kilka minut. Medytacja jest świetnym sposobem na skupienie się na nadchodzącym dniu. Tak, to naprawdę pomaga oczyścić umysł i nadać pozytywny nastrój. Po tym wszystkim myślę, że kawa jest niezbędna, żeby się pobudzić. Zdecydowanie. Jest coś kojącego w ciepłej filizance kawy o poranku. Czy masz ulubioną mieszankę lub styl kawy? Uwielbiam dobre cappuccino.
To idealna równowaga espresso i mleka. Brzmi pysznie. Koniecznie napijmy się razem kawy już wkrótce. Lekcja 9. Angażowanie publiczności. Podczas wystąpień publicznych niezwykle ważne jest używanie humoru, zadawanie pytań i utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami. Zdecydowanie. Humor może rozluźnić atmosferę i sprawić, że publiczność poczuje się bardziej zaangażowana. Tak, zadawanie pytań zachęca do interakcji, dzięki czemu doświadczenie staje się bardziej dynamiczne. Całkowicie się zgadzam. Pomaga to widzom poczuć się zaangażowanymi i związanymi z tematem. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego jest również kluczowe, pokazuje pewność siebie i buduje zaufanie. Dokładnie. Dzięki temu mówca wydaje się bardziej przystępny i wiarygodny. Jak zazwyczaj przygotowujesz się do prezentacji? Lubię ćwiczyć przed lustrem, żeby nabrać pewności w sposobie przekazywania treści. To świetna technika. Poćwiczmy kiedyś razem, możemy sobie nawzajem dać feedback. Lekcja 10. Miasto snów. Wiadomo, Nowy Jork często nazywany jest miastem marzeń, ale wydaje się, że wielu ludzi ma tu problem z wiązaniem końca z końcem. Zdecydowanie. Fascynujące jest to, że miejsce oferujące tak wiele możliwości może być jednocześnie miejscem tak wielkiej biedy. Prawda, to tak jakby jaskrawe światła i wielkie budynki przyćmiewały rzeczywistość z tych, którzy żyją w trudnych warunkach. A jednak, pomimo tego wszystkiego, ludzi wciąż przyciąga energia i żywotność tego miasta. Dokładnie. Nawet ci, którzy nie chcieliby tu mieszkać, często czują więź z jego duchem. Trudno to wytłumaczyć, ale jest coś magnetycznego w tym całym zamieszaniu. Ale czy uważasz, że miasto robi wystarczająco dużo, aby pomóc potrzebującym? To trudne pytanie. Istnieją programy, ale wielu twierdzi, że są niewystarczające. To prawda, ale podczas gdy jedni gonią za swoimi marzeniami, inni po prostu próbują przetrwać dzień po dniu. Lekcja 11. Wiedza otwiera drzwi. Wiesz, myślałem, że poszerzenie mojej wiedzy mogłoby znacznie otworzyć przede mną na lepsze możliwości rozwoju zawodowego. To wspaniale nastawienie. Poszerzanie wiedzy nie tylko pomaga Ci w życiu zawodowym, ale także wzbogaca Twoje życie osobiste. Dokładnie. Nauka nowych rzeczy może prowadzić do nieoczekiwanych ścieżek i doświadczeń, o których nigdy nie myślałeś, że są możliwe. Fascynujące jest to, jak edukacja może zmienić naszą perspektywę, a nawet otoczenie, w którym się obracamy. Tak, wierzę, że im więcej się uczymy, tym lepiej jesteśmy przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom, które staną na naszej drodze. Zdecydowanie. Poza tym motywuje mnie myśl, że każda wiedza może być kamieniem milowym do czegoś większego. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. To jak inwestowanie w siebie, a zyski mogą być niesamowite, jeśli się temu poświęcisz. A piękno tego wszystkiego polega na tym, że uczyć się można wszędzie, nie tylko w klasie. Jasne. Czy to podróżując, czytając, czy nawet angażując się w rozmowy, każda chwila jest okazja do nauki. Lekcja 12. Sztuka z codzienności. Tej, czy kiedykolwiek próbowałeś przekształcić zwykłe materiały w dzieła sztuki? Naprawdę tak. To niesamowite, jak codzienne przedmioty można przerobić na coś pięknego i znaczącego. Brzmi intrygująco. Jakich materiałów użyłeś w swoich projektach?
Pracowałem ze starymi gazetami, kapslami od butelek, a nawet skrawkami tkanin, aby stworzyć wyjątkowe dzieła. Wow, uwielbiam ten pomysł. To jak danie drugiego życia rzeczom, które w przeciwnym razie wyladowałyby w koszu. Dokładnie. Poza tym, to świetny sposób na wyrażenie kreatywności i jednoczesne dbanie o środowisko. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak cudownie jest widzieć, ze z czego z tak zwyczajnego powstaje coś pięknego. Naprawdę. A proces tworzenia jest równie przyjemny, jak efekt końcowy. A wiedz, które z twoich dzieł podoba ci się najbardziej? Lekcja 13. Dojazd do supermarketu. Jestem trochę zagubiony. Czy możesz mi pomóc zorientować się, dokąd mam teraz pójść? Oczywiście. Jeśli zobaczysz supermarket, następnym krokiem będzie skręcenie w prawo na rogu. Ach, widzę już supermarket. Wiedz, co mam zrobić po skręceniu w prawo? Fec w prawo i jedź prosto, aż dotrzesz do sygnalizacji świetlnej. Jasne. A potem, czy mam skręcić w lewo, czy w prawo na światlach? Na światlach skręć jeszcze raz w prawo, aby udać się w stronę parku. Świetnie. Doceniam twoja pomoc. Zawsze dobrze jest otrzymać wskazówki od kogoś, kto zna okolice. Żaden problem. Łatwo się zgubić, jeśli nie znasz ulic. Dokładnie. Zawsze staram się mieć mapę, ale czasem po prostu łatwiej zapytać. Lekcja 14. Życie po przejściu na emeryturę. Wiesz, minęło 5 lat odkąd zakończyłem karierę tenisową, a nadal tęsknię za to adrenalina. Mogę sobie wyobrazić, ale coś się stało, że podjęłaś taka akcja ratunkowa? Otóż podczas zwykłej gry nagle poczułem ostry ból i musiałem pojechać do szpitala. To brzmi przerażająco. Czy mogli ci pomóc od razu? Tak, na szczęście wykonali zabieg, który uratował mi życie. To sprawiło, że wszystko przemyślałem. To musiało być dla ciebie jak przebudzenie. Jak się po tym wszystkim czujesz? Poczułem wdzięczność, ale też lekkie zagubienie, nie wiedząc, co dalej robić bez tenisa. To naturalne, że tak się czujesz. Przejście może być trudne, gdy tak ważna część twojego życia się kończy. Zdecydowanie. Teraz staram się być aktywny na inne sposoby, na przykład trenując młodszych zawodników. Lekcja 15. Artykuły toaletowe na każdą okazję. Zastanawiałem się, jakie kosmetyki spakować na wyjazd. Czy masz jakieś dobre rady? Zdecydowanie. Wybierając, co zabrać, koniecznie weź pod uwagę klimat miejsca docelowego. To ma sens. Czy powinnam skupić się bardziej na produktach do pielęgnacji skóry czy włosów? Oba są ważne, ale ustal priorytety w zależności od swoich potrzeb. Jeśli jest gorąco, najlepiej sprawdza się lekkie produkty. To mądre podejście. Zazwyczaj pakuję za dużo i nigdy nie wykorzystuję połowy tego, co zabieram. Rozumiem. Zawsze trzeba znaleźć równowagę między przygotowaniem a lekkim pakowaniem. Może po prostu powinnam sporządzić listę, żeby mieć pewność, że nie zapomnę o niczym istotnym. Lista to świetny pomysł. Pomaga zachować porządek i zabrać tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. To prawda. Poza tym pakowanie jest mniej stresujące, gdy masz plan w głowie. Lekcja 16.
Tetniaca zyciem Azja Południowo-Wschodnia. Tak wiele słyszałam o Azji Południowo-Wschodniej. Brzmi to kraj pełen życia i tętniacy z życiem. Naprawdę, kultura, jedzenie i ludzie sprawiają, że to niezapomniane przeżycie. A co z Ameryka Południowa? Jak wypada w porównaniu? Ameryka Południowa ma swój niepowtarzalny urok, bogata historię i zachwycające krajobrazy, które warto zwiedzić. To intrygujące. Czy są jakieś konkretne miejsca, które poleciłbyś w którymś z tych regionów? Będąc w Azji Południowo-Wschodniej nie sposób pominąć plac Tajlandii. W Ameryce Południowej obowiązkowym punktem programu jest Machu Picchu. Brzmia niesamowicie. Chciałabym doświadczyć piękna obu regionów na własnej skórze. Każde miejsce ma swój własny klimat. Wszystko zależy od tego, jakiej przygody szukasz. Myślę, że spodobałoby mi się jedno i drugie. Chodzi przecież o to, żeby zanurzyć się w lokalnej kulturze, prawda? Lekcja 17. Innowacyjne techniki w chirurgii. Niedawno czytałem o chirurgu, który osobiście zoperował 70 młodych mężczyzn. To naprawdę imponujące. Naprawdę, stosowanie własnej techniki świadczy o dużym zaangażowaniu i doświadczeniu w swojej dziedzinie. O jakich technikach tu mówimy? Opracował metodę, która minimalizuje czas rekonwalescencji i znacząco poprawia wyniki leczenia. To fascynujące. To musi być satysfakcjonujące widzieć pozytywny wpływ jego pracy na tak wiele istnień. Zdecydowanie, takie innowacje mogą całkowicie odmienić oblicze procedur medycznych. Zastanawiam się, jak udało mu się wymyślić tak skuteczną metodę. Musiało to wymagać wielu badań i prób. Zdecydowanie, ciągła nauka i adaptacja są kluczowe w zawodzie medycznym. Inspirujące jest widzieć, jak ktoś przekracza granicę dla dobra innych. Lekcja 18. Podróż akademicka. Słyszałem o uczonym, który studiował na Uniwersytecie w Toronto w latach 1909–1911. To ważny okres. Na czym skupiał się podczas studiów? Specjalizował się w nowatorskich praktykach medycznych, które wówczas były dość nowatorskie. Niesamowite, jak daleko zaszła medycyna od tego czasu. Następnie pracował dla Frontier, wykorzystując swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Musiało to być trudne, ale i satysfakcjonujące doświadczenie, zwłaszcza w tamtych czasach. Zdecydowanie. Niesamowite jest to, jak pionierzy położyli podwaliny pod współczesną medycynę. Ich wkład jest często pomijany, ale ma kluczowe znaczenie dla dzisiejszego postępu. To przypomnienie, jak ważna rolę odgrywa historia w kształtowaniu naszej przyszłości. Lekcja 19. Rekomendacje kuchni lokalnej. Planuję podróż i chcę mieć pewność, że zarezerwuję nocleg z wyprzedzeniem. To sprytne. Gdzie planujesz się zatrzymać? Jeszcze nie jestem pewien, ale chcę być blisko świetnej lokalnej kuchni. Macie jakieś rekomendacje? Zdecydowanie. Szukaj miejsc, które oferują autentyczne dania. To świetny sposób na poznanie kultury. Uwielbiam próbować nowych potraw, zwłaszcza lokalnych specjalów. Czego koniecznie trzeba spróbować? Jeśli jesteś w Azji Południowo-Wschodniej, nie przegap jedzenia ulicznego. Jest pyszne i różnorodne. Brzmi niesamowicie.
Nie mogę się doczekać, żeby spróbować wszystkiego, od makaronu po świeże owoce. Pamiętaj, żeby zapytać miejscowych o ich ulubione miejsca, często znają ukryte perelki. To świetna rada. Na pewno porozmawiam z miejscowymi, żeby znaleźć najlepsze rekomendacje. Lekcja 20. Rośliny o niskich wymaganiach pielęgnacyjnych. Zastanawiałem się nad dodaniem kilku roślin do mojego mieszkania, zwłaszcza takich, które nie wymagają dużej pielęgnacji. Brzmi idealnie. Mogę naprawdę rozjaśnić Twoja przestrzeń i poprawić jakość powietrza. Dokładnie. Chcę czegoś, co dobrze wygląda, ale nie wymaga ciągłej uwagi. Sukkulenty są świetnym wyborem. Są odporne i występują w różnych kształtach i rozmiarach. Słyszałem o nich. Czy potrzebuję dużo światła słonecznego? Najlepiej rosną w jasnym świetle, ale potrafią przystosować się także do warunków słabego oświetlenia. Świetnie wiedzieć. Nie jestem najlepszy w utrzymywaniu roślin przy życiu, więc to może się u mnie sprawdzić. Będziesz zaskoczony, jak łatwo się o nie dba, po prostu ich nie podlewaj. Dobra rada. Na pewno o tym zapamiętam, jak będę co skupował. Lekcja 21. Zrozumienie fermentacji. Ciekawi mnie, jak przebiega fermentacja alkoholowa. To naprawdę fascynujące. Naprawdę. Dzieje się tak, gdy drożdże lub bakterie rozkładają cukry w niektórych płynach. Co więc dokładnie zamieniają te cukry? Przede wszystkim przekształcają w alkohol i dwutlenek węgla, który jest niezbędny w procesie ważenia piwa. To ciekawe. Nie miałem pojęcia, że ten proces jest tak złożony, a jednocześnie naturalny. Tak, jest to podstawowy element produkcji napojów takich jak piwo czy wino. Uzyskanie właściwych smaków podczas fermentacji wymaga nie lada umiejętności. Zdecydowanie. Różne składniki i techniki mogą prowadzić do zupełnie różnych rezultatów. Rozumiem, że jest to i sztuka, i nauka. Lekcja 22. Wskazówki dotyczące fotografii. Zajmuję się fotografią i słyszałem, że oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla robienia dobrych zdjęć. To prawda. Naturalne światło może mieć ogromny wpływ na to, jak wyjdą Twoje zdjęcia. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować zrobić kilka zdjęć na świeżym powietrzu. Brzmi jak fajne wyzwanie. Naprawdę. Przekonasz się, ze złota godzina, tuż przed zachodem słońca, to często najlepszy moment. Będę musiał zaplanować wyjścia w tym czasie, żeby zapewnić sobie najlepsze oświetlenie. Nie zapomnij też poeksperymentować z różnymi katami, bo to może całkowicie zmienić perspektywę. To świetna uwaga. Będę o tym pamiętać, komponując zdjęcia. Im więcej ćwiczysz, tym lepiej będziesz wychwytywać właściwe momenty i oświetlenie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak poprawia się moje umiejętności dzięki poświeceniu. Lekcja 23. Pozostawanie aktywnym. Lubię także jeździć na rowerze i pływać kajakiem. To świetne formy aktywności fizycznej i świetna zabawa. Brzmi jak fantastyczne sposoby na ćwiczenia. Jak często masz na to czas? Staram się jeździć na rowerze co najmniej 2 razy w tygodniu, a w weekendy, gdy pogoda jest ładna, uwielbiam pływać kajakiem. To świetna rutyna. Masz ulubione miejsce do jazdy na rowerze lub pływania kajakiem? Tak, w pobliżu rzeki znajduje się piękna trasa idealna do jazdy na rowerze,
a pobliskie jezioro jest idealne do pływania kajakiem. Brzmi cudownie. Przebywanie na łonie natury musi być odswiedzające podczas ćwiczeń. Zdecydowanie. Nie chodzi tylko o kondycję, to również świetny sposób na relaks i oczyszczenie umysłu. Rozumiem, dlaczego tak bardzo to lubisz. Myślałem kiedyś o dołączeniu do jakiejś grupy lub klubu, żeby uprawiać te aktywności. Rozważałem to. Byłoby milo poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Lekcja 24. Sprawdzanie udogodnień. Zdecydowanie sprawdzę lokalizację i udogodnienia hotelu przed zarezerwowaniem pobytu. To sprytne posunięcie. Jakich konkretnie udogodnień oczekujesz w swoim obiekcie noclegowym? Mam nadzieję, że będzie tam siłownia i może fajny basen, w którym będę mógł się zrelaksować po długim dniu zwiedzania. To świetna opcja. Siłownia pomoże ci zachować aktywność nawet w podróży. Dokładnie. Poza tym basen to idealne miejsce na relaks, zwłaszcza w upale. Zdecydowanie. I nie zapomnij sprawdzić, czy oferuje śniadania. Zaoszczędzisz czas rano. Dobrze powiedziane. Obfite śniadanie to podstawa, żeby mieć siłę na cały dzień zwiedzania. Jasne. Wygoda i komfort to podstawa, gdy jesteś poza domem. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Przeczytam też kilka recenzji, żeby wyrobić sobie zdanie na temat całościowego doświadczenia. Lekcja 25. Negocjowanie płatności. Rozumiemy Twoja prośbę i chcielibyśmy omówić negocjacje dotyczące płatności z góry. Brzmi rozsadnie. Jakie warunki bierzesz pod uwagę w tej negocjacjach? Myślę, że moglibyśmy się zgodzić na niższą kwotę początkową, jeśli później zostaną spełnione pewne warunki. To może zadziałać. Ważne jest znalezienie równowagi, która przyniesie korzyści obu stronom. Dokładnie. Elastyczność może prowadzić do bardziej owocnej współpracy. Zgadzam się. Chodzi o to, żeby obie strony były zadowolone z takiego rozwiązania. Dobrze. Nakreślmy, jakie to będą warunki, żebyśmy mogli sprecyzować oczekiwania. Świetny pomysł. Jasna komunikacja pomoże uniknąć nieporozumień w przyszłości. Zdecydowanie. Liczę na znalezienie korzystnego dla obu stron porozumienia. Lekcja 26. Udzielanie informacji zwrotnej. Świetnie. Jestem otwarty na wszelkie uwagi dotyczące projektu. Po pierwsze, proponuję używać nagłówków, aby lepiej uporządkować treść. Dzięki temu będzie się je łatwiej czytało. To fantastyczny pomysł. Przejrzyste nagłówki mogą poprowadzić czytelnika przez najważniejsze punkty. Dokładnie. Pomaga również podzielić informacje na łatwe do przyswojenia sekcje. Zadbam o to, żeby ta sugestia została wdrożona. Co jeszcze Twoim zdaniem powinienem poprawić? Warto rozważyć dodanie materiałów wizualnych. Mogą one zwiększyć zrozumienie i zaangażowanie. Dobrze powiedziane. Wizualizacje naprawdę mogą pomóc w skuteczniejszym przekazywaniu złożonych idei. Dobrze. Upewnij się tylko, że ściśle wiąże się z treścią, aby uzyskać maksymalny efekt. Doceniam Twoje uwagi. Na pewno wpłyną one na poprawę ogólnej jakości projektu. Lekcja 27. Przygotowanie do aktywności na świeżym powietrzu.
Muszę pamiętać o spakowaniu środka odstraszającego wady. W żadnym wypadku nie chcę, żeby przeszkadzały mi komary. To bardzo ważna kwestia, zwłaszcza jeśli planujesz spędzać czas na świeżym powietrzu. Dokładnie. Nic tak nie psują dobrej wędrówki, jak roje owadów. Dobrze. Warto też zabrać ze sobą lekkie ubranie, które zakryje skórę, zapewniając dodatkową ochronę. Dobra rada. Będę nosić długie rękawy i spodnie, zwłaszcza o zmierzchu. Warto też rozważyć noszenie jasnych ubrań, przyciągają one mniej owadów. Nie wiedziałam. Na pewno będę o tym pamiętać przy pakowaniu. Chodzi o to, aby być przygotowanym, aby móc w pełni cieszyć się czasem spędzonym na świeżym powietrzu, bez żadnych rozproszeń. Zdecydowanie. Chcę skupić się na pięknie natury, a nie na zabijaniu owadów. Lekcja 28. Podróż na lotnisko. Dotarcie na lotnisko nie powinno zająć dużo czasu. Sprawdziłem informacje o ruchu drogowym. Świetnie. Czy zrobiłeś listę kontrolną wszystkiego, co musisz zabrać? Tak, mam wszystkie niezbędne dokumenty i skompletowane rzeczy podróżne. Świetnie. Zawsze warto sprawdzić paszport i bilety. Całkowicie się zgadzam. Zazwyczaj trzymam wszystko uporządkowane w portfelu podróżnym, żeby mieć do tego łatwy dostęp. To sprytne posunięcie. Oszczędza czas i zmniejsza stres w podróży. Dokładnie. Ustawiłem też przypomnienia, żeby wyjść wcześniej na wypadek nieoczekiwanych opóźnień. To mądra strategia. Lepiej przyjechać wcześniej, niż ryzykować spóźnienie się na lot. Zdecydowanie. Wolę spędzić więcej czasu na lotnisku, niż się spieszyć. Lekcja 29. Przygody piesze. Hej, słyszałem, że uwielbiasz piesze wędrówki. Jak to się stało, że się w to wcielnalazł? Zawsze lubiłam spędzać czas na świeżym powietrzu i odkrywać przyrodę. Sprawia mi to wiele radości. Brzmi niesamowicie. Jakie było twoje pierwsze znaczące doświadczenie w wędrówce? Moja pierwsza duża wyprawa odbyłem w górach z grupą przyjaciół. Było zapierająco. Mogę sobie tylko wyobrazić te widoki. Czy napotkałeś jakieś trudności po drodze? Zdecydowanie. Trasy były trudne, ale poczucie spełnienia było tego warte. To inspirujące. Wspaniale słyszeć, jak wyzwania mogą prowadzić do satysfakcjonujących doświadczeń. Zdecydowanie. Każda wędrówka uczy cię czegoś nowego, czy to o naturze, czy o tobie samym. Chętnie kiedyś wybrałbym się z tobą na wędrówkę. Brzmi to jak wspaniała przygoda. Lekcja 30. Eksploracja alternatyw. Dla mnie jest łatwe bezmyślne otwieranie maili i po prostu wykonywanie czynności. Dokładnie. Znacznie lepiej jest szukać alternatywnych rozwiązań, które pozwolą zachować świeżość. Zgadzam się. Zmiana rutyny może prowadzić do lepszych rezultatów i większej motywacji. Dobrze. Czy rozważałeś wyznaczenie konkretnych celów w zakresie zarządzania poczta e-mail? To dobry pomysł. Mógłbym nadać priorytet ważnym wiadomościom i odpowiedzieć na nie w pierwszej kolejności. Tak, a może nawet wyznacz konkretne pory dnia, w których będziesz sprawdzał pocztę elektroniczną. Dzięki temu mogę uniknąć ciągłego sprawdzania skrzynki odbiorczej i skupić się na innych zadaniach.
Dokładnie. Chodzi o stworzenie równowagi, która będzie dla ciebie odpowiednia i pomoże ci zachować porządek. Zdecydowanie spróbuję. Brzmi jak świetny sposób na poprawę produktywności.